No dobrze, proszę Państwa, pora startować. Wszystko ok. Tak, to można było na lewo wyjechać. No nic. No, trzeba było tam wyjeżdżać. Od razu na lewo, ale to nic. Tu też wykręcimy. Ach, no to startujemy w ten dzień. Do Francji, na Milówkę. Powoli będziemy wjeżdżać do Francji. Na Miluzie widać spokój. Na innych przejściach granicznych, jak tak obserwowałam, jak wjeżdżaliśmy pierwszy do Francji, jadąc od Belgii, to był korek. Teraz przejeżdżamy nad rzeką Ren. O, właśnie teraz wjeżdżamy na most. I już jesteśmy praktycznie we Francji, bo przez rzekę przebiega granica. Już mi się zaświeciło urządzenie do wyboru opłat na Francję. Świeci się, na zielono świeci, fajnie, fajnie. Miałam Francję przez Eurovac. O, teraz jesteśmy. Ta rzeka jest taka szeroka. Jest taka dosyć mocno przemysłowa okolica i za chwilkę są właśnie mosty. Tylko można przekraczać tą granicę i rzekę. No to lecimy. Kierunek Besançon. Besançon. Nie wiem. Nie mówię. O, co? Jadę już 2,5 godziny i to przerwa na kawę jest teraz według mnie najwyższa pora. Dzień dobry. Chcę porozciągać, wiecie co, już mi zaczęło tak jakby spanie trochę. Znaczy nie, spać mi się nie chce dzisiaj. Tak mi zaczęło, nie wiem co powiedzieć. Już myślę, że może by założyć kurtkę wolową, a nie taką roboczą. No, myślę, że tak. Teraz pójdę jak dumny kierowca. Zresztą ja jestem dumnym kierowcą. Więc nie muszę chodzić jak dumny kierowca, bo ja jestem dumny. Szpeczkę bierzemy, czy nie? O, jak słodko. No dobrze, chodźmy tą kawę. Maskę mam. Autko stoi na wjeździe. I tak ma stać. Przez cały ten kurs będziemy stać cały czas pod kamerami. Stację widać przy budowie. Ale kawę na pewno mają. Jejku, tak pachnie. To nie da rady. To co? O, tak. Tak. Stalik dostępny w Super Tracker. Jakby co, widzicie? Taki fajny na stronie supertracker.com.pl. Niestety na tej stacji nie można sobie nigdzie usiąść.
A w związku z tym, że rogaliki się kruszą, ja poszłam tylko po kawę. A wiecie, że rogaliki dużo lepiej smakują, jak się je tak odrywa? Taka jest moja teoria. I uważam, że jest prawdziwa. O Jezu, jak ja to kocham. No jak ja za tym tęskniłam. Chociaż ja wiem, że te rogaliki na stacjach benzynowych są dużo gorsze od tych takich patyseriach lokalnych. Ale wiecie. No tak, to można żyć. Ale to się buja. Mam palce tłuste, to nie przy tego. Zajechał tutaj autotransporter i stanął, a te samochody dalej tak się bujają. Buma. A gdyby do tych rogalików dodać jakiś dżem od mamy? Czekajcie, się podniosę. Jak myślicie? Będzie pasować, nie? Czy wy sobie zdajecie sprawę, że wy mi teraz zastępujecie towarzystwo przy jedzeniu? To już jest ten moment w trasie, gdzie jestem od kilku tygodni, cały czas na drodze. I czekajcie, w domu byłam 8 października na taty urodzinach, na jeden dzień dosłownie, na 20 godzin. I od 8 października ja non stop jestem w drodze. Dziś jest 4 albo 5 listopada, nie ogarniam. I będę do świąt. Więc dziękuję za wasze towarzystwo. Widzicie, dla was też kupiłam. Tu jest drugi. Oczywiście. Do wyboru dżem malinowy i truskawkowy. Wybrałam truskawkowy. To akurat robiliśmy z mamą razem truskawki. Na wakacjach. Ja byłam w domu. No i tak. Jak się zrobiło. No tak, to ja rozumiem. Jeszcze zrobić tak. W związku z tym, żeby niestety, ale no nie możecie zjeść tego rogalika razem ze mną. On jest rzeczywiście wasz, ale ja go zjem za was. Czekajcie, trzeba zrobić zdjęcie na Instagrama, to muszę włączyć kamerę. Tak się zdarzyło, że nagrywałam story, robiłam zdjęcia. No i zjadłam waszego rogalika. Bardzo dziękuję za waszego rogalika, był pyszny. A z tym dżemem, ja rzadko kiedy jem francuskie rogaliki z dżemem, ale są zawaliste. Dzisiaj miałam na takie ochotę. Dobrze, teraz już dokręcę sobie pauzę, skoro mi wychodzi prawie 4-5. To jest Francja, zawsze mówią, że na Francji preferują 2 pauzy w ciągu dnia. Mamy luz. Zrobimy 2 pauzy. O, nie myślałam, że to 49 minut korka. Nie, to jeszcze nie jest 49 minut korka i oby nie było. Dobra, bo teraz muszę sobie zamówić w inspekcji zezwolenie na Maroko. Pamiętacie, że jedziemy na Maroko? Na Maroko, wracamy z tej trasy. Ładujemy się w ogóle na powrót w Portugalii. Mówiłam wam, czy jeszcze nie? W Portugalii. I wracamy do Polski. Wtedy mam kilka jakichś tam eventów influencerskich do załatwienia. I zaraz jak je załatwię, to ładuję na Maroko. Czy wy to widzicie? Powoli wjeżdżamy na południe. Za chwilkę będzie, ja nie pamiętam gdzie to było, ale chyba jakaś godzina od Lyonu, bo już jest Lyon jest już za nami, wynięty. Powinno być Port du Soleil, nie? I tam się zatrzymam i tam zrobię zdjęcie, bo tam zawsze robiłam zdjęcia i tym razem też muszę zrobić zdjęcie. Przywitać się z południem, z bramą południa. No i tyle. Mam jeszcze 2 godziny jazdy na dzisiaj. Chociaż mogłabym 3, no bo 10 jeszcze chyba w tym tygodniu nie wykorzystałam, ale dobra. 450 jest do granicy. Wygląda na to, że paliwa mi starczy, żeby dojechać do granicy, więc fajnie. Całkiem ekonomicznie to wychodzi tym razem. Ja też trochę już spokojniej jeżdżę i już trochę
i zaczynam jeździć na trybie ekonomicznym. Już Volvo ma 22 przejechane tysiące kilometrów, no to już miało czas, żeby się troszeczkę ułożyć i tak właśnie widzę, że silnik fajny jest, dynamiczny, ale to jeszcze nie jest to. Ja pamiętam właśnie, jak swoją Skodę układałam, jak odebrałam nową od dealera, to dosłownie pierwsze kilkaset kilometrów, pierwszy 1000 to naprawdę żałowałam, że nie wzięłam mocniejszego silnika, a ja tam mam 2.0 diesel, silnik, jak śmiesznie wygląda, samolot startuje tak dokładnie pod autostradę. Czekajcie, sorry, że przerwę, ale zobaczcie. Dobre myczki oczywiście. O kurde, bo przemówiłam, ale nic, może wejdzie. Popatrzcie na to, we Francji właśnie tak się namawia do bezpieczeństwa. Widzicie te busy rozwalone? Tu po prawej. Oczywiście, wow, jest ich trochę, co? O kurde, no. Jeszcze jest ich więcej, joj! I jeszcze tu! To zazwyczaj widziałam pojedyncze na stacjach benzynowych, ale taki skład, no to przyznajcie, że robi wrażenie. Nawet na mnie zrobił. A to oczywiście wszystkie są busy jakieś tam utrzymania autostrady, w które ktoś wjechał, bo się zagapił. Ale dobra, wracając do tematu, o czym ja mówiłam? Ale wiem jedno, że starczy mi paliwa, to i mówiłam o układaniu Skody. Dobra, już wiem. Także pierwsze 1000 km na Skodzie to była masakra. Była taka strasznie przymulona, tak mało dynamiczna. O Jezu. Ja naprawdę myślałam o tym, żeby zwrócić to, znaczy nie, tak nie myślałam, żeby zwrócić, ale żałowałam, że nie wzięłam mocniejszego silnika. Ale ostro je gazowałam na początku, naprawdę ostro. Gdzie się tylko dało, ze światełek ruszałam. Generalnie to jeździłam antyekonomicznie przez pierwsze 10 000 kilometrów i po 10 000 kilometrów już zaczęłam czuć, że się staje dynamiczna. No i później już było tylko lepiej. Tak na 20-30 tysięcy już... Znaczy nie, szybciej. 10 000, 15 000 już jeździła tak, ma jeździć i już osiągnęła ten poziom taki swój szczytowy i cały czas tak teraz jeździ. No w miarę dynamicznie, na tyle, na ile, wiecie, silnik na to pozwala. Ale jest 10 razy bardziej dynamiczna niż jak ją odebrałam. I tak samo Volvo, no na początku, chociaż tutaj nie widzę takiego aż przyskoku, ale czuję, że zaczyna mieć taki, wiecie, jak to się mówi, jad, nie? Zaczyna mieć taki charakter to auto. Więc ja dalej, no tak tutaj na tych równych terenach to daję mu ekonomiczny tryb jazdy i daję sobie już tego 8.5 i sobie bardzo ładnie wtedy spala, jak na 33 tony. Ale po tych górkach wszystkich to ekonomia idzie weg jeszcze i gazuje. Jeszcze się musi ułożyć. To jeszcze nie jest to. Tak myślę, że jeszcze z 10 000 potrzebuję gazowania. I wtedy to będzie moje auto. Co, Wolfi? Wtedy się będziemy dogadywać. Aha. No, to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest jeszcze taka, wiecie jaka? Że już sobie zamówiłam parking. Jezu, że ja wcześniej tego Travisa nie znałam, a poznałam dopiero przy okazji właśnie, gdy Eurowag wprowadził do swoich usług Travisa. Jakie to jest genialne urządzenie, znaczy nie urządzenie, no genialna usługa. Znowu sobie zabukowałam już parking na dzisiaj, bo przypominam, że wiozę opony, więc po całej trasie staję na strzeżonych parkingach i powiem Wam, że za każdym razem jak sprawdzam, to akurat jest idealnie tak mi pasuje i wcale tych parkingów nie ma, znaczy parkingów jest bardzo dużo, ale mi chodzi o takie z monitoringiem, ogrodzeniem, oświetleniem i tak dalej. Więc takich aż wcale nie ma aż tak strasznie dużo, jak sobie włączam na trasie, ale jak tak teraz na przykład na dystansie 300 km, jakie ja mam sobie włączyłam, no to akurat za 2 godziny, co ja mam 2,20 jazdy, no to po prostu idealnie się złożyło, także fajnie. Także już niedługo, no jeszcze 2 godziny, już niecałe 2 godziny jazdy będę stawać, później sobie jakoś nad ranem wystartuję, żeby rano być na Jaguarze. To nie jest Jaguara, to jest La Hanquera, ale w polskim transporcie nikt inaczej nie powie niż Jaguara. Zresztą jest nawet portal, widzimy się na Jaguarze właśnie z tego przyśmiewczo właśnie tak się wziął Jaguara.
bo to jest taka dżungla. Ciekawe jak tam teraz wygląda. Generalnie tam będę tankować. Ceny paliwa są tam wiele tańsze i jak sprawdzałam sobie, czy na Figueres, oczywiście też na Eurowagu, czy na jakiejś tam, czy później na Barcelonie, gdzie sobie zatankować. Jak sprawdzałam ceny paliw, bo oczywiście na stronie Eurowaga mam swoją cenę indywidualną podaną na swoim koncie. Według mapy, według lokalizacji mogę sobie wszędzie sprawdzać, porównywać ceny paliw. To właśnie wychodziło, że na tam La Jonquera, na Djanguera, jaka Jonquera, co ja się tutaj... Wychodzi naprawdę spora różnica między Francją, to już całkiem, bo ja myślałam o tym, żeby sobie w Niemczech ewentualnie dotankować, bo nie byłam pewna, czy mi tego paliwa starczy, czy nie, jak będzie się jechać. Ale jest dobrze. Komputer mi pokazuje, że jeszcze mam na 1200 km, a mamy 450. Z tym, że no wiadomo, że ostatni odcinek tam będzie spalać dużo, bo będą górki. Będą po drodze od Perpignan wiatry mocne, spodziewam się, chociaż nie, no to wiatry przez cały dzień nie są, także są, w nocy też są te wiatry bardzo mocne. No więc trochę jeszcze tego pójdzie, paliwa, ale dojadę, tak to sobie zatankuję paliwo, AdBlue. Trochę się będę musiała pomęczyć, bo mam linkę celną założoną, a wiadomo, że ta moja zabudowa jest taka, że no niestety trzeba by było robić nacięcia w plandekach, żeby mieć taki dobry dostęp do baków, do tankowania. A tego nie zamierzam robić, bo myślę, że to by osłabiło plandekę. Plandeka nie jest na rok ani na 2, tylko minimum 5 lat, a myślę, że posłuży więcej. Więc nie będę jej nacinać, nie będę jej osłabiać. Już sobie zamówiłam lejki, kilka lejków właśnie i takich jakby harmonijkowych i jakichś takich plastikowych, żeby sobie ułatwić to właśnie tankowanie w sytuacji, gdy mam linkę celną utworzoną i nie mogę otworzyć plandeki, tak żeby ją poluzować, żeby ten pistolet mi tak się, żeby plandekę podnieść i pistolet tak fajnie włożyć. Trochę się będę musiała męczyć, no ale trudno. Cena paliwa jest tak zróżnicowana, że już wolę się męczyć i przy takiej ilości paliwa, gdzie ja mam 1500 litrów paliwa do zatankowania, możliwe. Zobaczymy, czy zatankuję całość, bo sprawdzę sobie, jeszcze nie sprawdzałam cen paliwa w Portugalii. Tak czy tak wiadomo, że muszę zatankować, żeby dojechać do tej Portugalii, ale szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia właśnie, gdzie będzie taniej. Więc albo sobie zatankuję do pełna i wiadomo, że będę sobie dalej te parkingi bezpieczne bukować, bo rozładunek mam dopiero we wtorek w Almerii. To jeszcze jest kupę kilometrów do dojechania, ale tak czy tak na weekend gdzieś będę musiała stanąć. No i zobaczymy, jak będzie z tymi parkingami, bo tak daleko jeszcze nie patrzyłam. Także dzisiaj stanę, dzisiaj będę obczaić już parkingi do końca tygodnia, nawet do końca trasy de facto. Będę sobie już rozplanowywać, jak to zrobić, żeby to było mądre. I tyle. Powoli zaczynam ogarniać. Jeszcze nie, ale widzicie takie rzeczy. Z każdym kolejnym tygodniem coś nowego. Ale się cieszę, że mam tą ciężarówkę swoją. Tak się bałam. Tak strasznie się bałam, jak ją miałam zamówić w tamtym roku. Już miałam postanowienie, że zamawiam, ale nie wiedziałam jeszcze jaką, w jakiej konfiguracji. Czy pójść Volvo, czy pójść w przeciwną stronę i kupić coś po prostu najtańszego. I takiej dobrej decyzji dokonałam. Jezu. Tak ja się cieszę, że jednak Volvo. Ja poszłam za głosem serca i wybrałam ukochaną ciężarówkę, a nie najtańszą. Tak na próbę. Chociaż mądrzejsze było pewnie wziąć taką najtańszą, chociaż nie byłoby mądrzejsze. Nie byłoby mądrzejsze, bo Volvo jest pewne. I mam bardzo dużo rzeczy z głowy, naprawdę się nie muszę martwić. Serwisy w całej Europie. Wzięłam sobie złoty kontrakt serwisowy, więc naprawdę czuję się bezpiecznie, czuję się spokojnie. Także jestem przekonana w 100%, że decyzja była dobra. Może takim konfiguracja, w sensie tandem, a nie ciągnik plus naczepa. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze za szybko jest, żeby mówić. W ogóle muszę kiedyś film nagrać o tym właśnie, dlaczego tandem, a nie tak normalnie. To jest dłuższa historia. Opowiem wam innym razem. A teraz jedziemy na południe! Yeah! Południe jeszcze dzień nie szło. Ale już nie.
z daleka poznaję. Jak zobaczyłam nazwę parkingu, od razu mi się coś skojarzyło i moje pierwsze takie, powiedzmy, tyknięcie w głowie było to tu. I rzeczywiście to tu. Słońca już nie ma, ale my tu będziemy. Jestem tu. Brama południa. O kurczę, ale zmarzłam. Tak zmarzłam, że jak w zimie. Ale się wymarzłam. Włosy zmierzwione. Można jechać dalej. Tradycji stało się zadość. Zdjęcia na Port du Soleil zrobione. No i patrzcie. Mam nawigację włączoną. Dzisiaj mamy taki parking. To jest ten po lewej stronie. Tak, i tu jest myjnia. Kurczę, może by tu auto zaraz umyć? Ładnie na weekend. Żeby tu stanąć, jak myślicie? Chyba tyłem do drogi, nie? Nie ma co tyłem tam stawać. Ja się upewnić, czy to jest ten, a nie po drugiej stronie. I wtedy zaparkuję. Oż kurde, jak zimno, jak wieje, ale tam przemarzą. Powiem wam szczerze, że zaraz będę grzała piwo. Mam piwo na przekupstwa różnego rodzaju, transportowe. Ale jedno zaraz pójdzie dla mnie. I z miodem, i z sokiem jakimś sobie zrobię. Tu mi kazali stanąć. Kolejny raz jestem zakochana w parkingu. 11 wykręcimy elegancko, jedziemy dalej. Tutaj od 6 jest obsługa, ale mi dadzą kod, znaczy mam na Travisie, przyszedł mi mail z kodem wyjazdowym z bramy. To jest raz, ale oni mi tutaj tak dadzą badge, powiedzieli, żeby na pewno wyjechać. Który wrzucę do skrzynki i się otworzy brama. Możemy zaraz powiedzieć. Mi przestawiła ogrodzenie. Trochę do przodu. O, przesuję, zamykamy. Zakończenie Francja. Zaraz pójdę teraz wykąpać ze strzałem. Bonjour. Code of Travis. Yes. Blood scale. Your badge. Okay. Shower. Yeah. Then Teraz mamy ten teatrzyk. Biorę torbę, idę się kąpać i tak dalej, a więc jadę coś francuskiego. Dzisiaj nie zjem. Ale może jutro zjem coś hiszpańskiego. O Jezu, ja jutro będę całować tą ziemię hiszpańską. Ja już po prostu czuję, jak ta Hiszpania już mnie woła. Ona już mnie czuje blisko, ona już wie, że ja jestem blisko i ja też wiem, że Hiszpania jest blisko. 300 km do Hiszpanii. Ach, coś się będzie działo w tej Hiszpanii. Będę po prostu najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.